Prawo i Sprawiedliwość bezprawnie i niesprawiedliwie próbuje ograniczyć wolność mediów w Polsce. TVP bez opamiętania jedzie na Tuska. Smutne to, ale prawdziwe. Polska w czołówce rankingów. Najgorszy kraj dla biznesu oraz najwięcej wręczanych łapówek. O tym m.in. będzie dziś mowa w wyjazdowo-wakacyjnym wydaniu WTS-u. W tle, jak widzicie, hiszpańskie klimaty zamiast książek. Natomiast a propos książek, polecam wam lekturę książki, którą zabrałem ze sobą. Rydzyk i przyjaciele Tomasza Piątka. Jeśli ktoś ma wśród znajomych wielbicieli Radia Maryja czy telewizji Trwam, to naprawdę koniecznie powinni przeczytać. Orłoś, czy ty zmysły postradałeś? Jedziesz na wakacje i zamiast się relaksować, czytasz jakieś wypociny na temat naszego kochanego ojca Tadeusza? Czytam to, na co mam ochotę i proszę mi tu dziś nie przeszkadzać, ok? Niedziela 11 lipca, Maciej Orłoś, zapraszam na program w telegraficznym skrócie, w skrócie WTS. To wydanie WTS-u zaczynamy od Lex TVN. Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości wniosła w środę do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Z grubsza chodzi w niej o to, żeby media działające w Polsce nie mogły być kontrolowane przez podmioty spoza europejskiego obszaru gospodarczego. PiS w ten sposób chce pozbyć się soli w swoim oku i jednego z głównych, niezależnych od rządu koncernów medialnych, czyli TVN, należącego do amerykańskiej grupy Discovery. Pozbycie się TVN-u to od lat mokry sen Jarosława Kaczyńskiego. Rządzącym chodzi głównie o kanał TVN24, lecz proponowane zapisy uniemożliwiłyby nadawanie wszystkim kanałom należącym do Discovery. Kontrowersyjny projekt pojawił się oczywiście w standardowym trybie legislacyjnym obecnego rządu, czyli bez zapowiedzi, bez konsultacji społecznych, wieczorem, pod osłoną meczu Euro 2020 i złożony nie przez sam rząd, a grupę posłów, żeby bardziej obywatelsko było. PiS jak to PiS w dupie ma też relacje międzynarodowe i uderzając w TVN wkurwił USA. Na ten temat wypowiedział się na razie dyplomatycznie rzecznik Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych Ned Price. W silnych demokracjach wolna i niezależna prasa jest mile widziana. Różnorodne głosy i niezależne punkty widzenia informują społeczeństwo i pociągają do odpowiedzialności. Są niezbędne dla demokracji, w tym Polski i Stanów Zjednoczonych. Jak podkreśla członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Juliusz Braun, taka ustawa to wojna z USA, bo oznacza chęć wywłaszczenia lub przynajmniej wymuszenia sprzedaży przez Amerykanów wielkiej firmy, jaką jest TVN. Wtóruje mu redaktor naczelny Onetu Bartosz Węglarczyk. Władza chce zabić stację telewizyjną, której nie lubi. Kilku posłów partii władzy udaje, że napisało ustawę, potem urzędnicy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji udadzą, że podejmują decyzję. W uzasadnieniu nowych regulacji przedstawiciele PiS mówią o zabezpieczeniu przed zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa. Partia rządząca chce nam wmówić, że istnieje zagrożenie, że obce siły zaatakują polskie państwo, głównie poprzez programy lifestyle'owe, śniadaniówki, talent shows, filmy czy seriale. Tak, to jest ta sama władza, która nie potrafi nawet zabezpieczyć skrzynek mailowych swoich ministrów. Atak na grupę Discovery to kolejny krok do ograniczenia wolności nie tylko samych mediów, ale też obywateli. Niedawno mieliśmy okazję oglądać spektakularne i ekspresowe przejęcie przez Orlen największego wydawcy gazet lokalnych w Polsce, czyli Polska Press. Tym samym powstał koncern naftowo-medialny, żebyśmy mogli zatankować nie tylko benzynę, ale i przy okazji trochę rządowej propagandy. Były szef Rady Europejskiej, były i obecny jednocześnie szef PO, Donald Tusk, przez jednych postrzegany jako zbawca, przez drugich jako wysłannik Angeli Merkel, od pierwszych chwil na nowym stanowisku zaczął ostro jechać po PiS. Po stronie rządowej nie spodziewano się takiego frontalnego ataku, stąd wstępny popłoch i dezorientacja. Na odsiecz władzy ruszyła jednak TVP, której pracownicy biegają za Tuskiem po sejmowych korytarzach, osaczają go, zadając niekiedy durne, ale niekiedy i trafne pytania. Nikt pytań zadawać nie broni, a polityków i z lewa i z prawa powinno się przepytywać nieustannie. Telewizja państwowa objęła jednak kurs na długofalowy spektakl pod tytułem Wina Tuska, Donald zły, Kaczor dobry. Für Deutschland. Für Deutschland, sondern für ganz
Oj, opa. Czołową postacią w tymże spektaklu jest wierny propagandysta TVP Info Miłosz Kłeczek. To właśnie on odpowiada za najbardziej, nie bójmy się tego słowa, chamskie i brutalne ataki na polityków opozycji, a ostatnio chyba jego wyłącznym celem jest właśnie Donald Tusk. Wiele osób, oglądając wyczyny panów z TVP, może zadawać sobie pytanie, dlaczego oni to robią. No i już spieszę z wyjaśnieniem. Nie jestem pewien jak inni, ale pan Kłeczek od początku rządów PiS otrzymał poprzez swoją firmę 6,5 miliona złotych z państwowej kasy. Soros i jego przelewy mogą się schować. Mamy więc odpowiedź na pytanie, ile jest warta rzetelność dziennikarska i prawda? No, wychodzi na to, że nie mniej niż 6,5 bańki. Na chwilę przerywam tę narrację, bo mam do was cytat dnia, a raczej tygodnia, może nawet tygodni ostatnich. Oto słowa Antoniego Macierewicza wypowiedziane podczas zjazdu klubów Gazety Polskiej o przeciwnikach politycznych. Ci ludzie nie są opozycją. Chcą zniszczyć naród polski. Może powtórzę, żebyśmy dobrze zapamiętali. Ci ludzie nie są opozycją. Chcą zniszczyć naród polski. Panie Antoni, zbyt łagodnie jednak. Czy ci ludzie to w ogóle ludzie? Odpowiedzmy sobie na to pytanie przede wszystkim. Czy Tusk to człowiek? No bo na pewno nie Polak. Tak, Orłoś, lubię jak czasem powiesz coś do rzeczy. Tusk nie jest Polakiem. Tusk to Niemiec, a może nawet Żyd. Zamknij się pan. Orłoś. Zamknij się pan. O Tusku mówiłem ironicznie. Nie będzie mi pan tu w programie szerzył propagandy pisowskiej. Dosyć tego. Wystarczą nam wiadomości i TVP Info. Przepraszam, zdenerwowałem się. No to teraz zastanówmy się, ile jest warte to całe zamieszanie wokół Donalda Tuska. Czy faktycznie przyjechał na białym rumaku, czy może jednak gniadym kucyku? Pierwsze sondaże partyjne, przeprowadzone już po powrocie Tuska na stanowisko lidera PO, wskazują, że Platforma zyskała kilka punktów procentowych i wyprzedziła Polskę 2050. Na razie więc ani to rumak, ani kucyk. W nowym sondażu SW Research dla Rzeczpospolitej na pytanie, jak oceniasz powrót Donalda Tuska do polskiej polityki, 40,5% respondentów odpowiedziało negatywnie, 29% oceniło sytuację pozytywnie, ale aż 30,5% respondentów nie ma na ten temat zdania. I to o tę ostatnią grupę toczyć się będzie oczywiście bój. Niezdecydowani zadecydują, po której stronie mocy staną i tym samym, czy powrót Donalda Tuska to zwiastun zmiany warty na szczytach władzy, czy tylko czasowa rozrywka. W tym samym politycznym cyrku jest jednak iskierka nadziei. Otóż Sejm wybrał Rzecznika Praw Obywatelskich, popierając pierwotnego kandydata opozycji, profesora Marcina Wiącka, czyli jednak okazuje się, że jak się chce, to można. W głosowaniu za kandydaturą Wiącka opowiedziało się 380 posłów, przeciw było 3, a 43 wstrzymało się od głosu. To jednak dopiero połowa sukcesu, bo kandydatura Wiącka będzie musiała zostać zaakceptowana przez Senat, ale z tym nie powinno być większych problemów, bo Senat jest kontrolowany przez opozycję i wystawionego przez siebie kandydata nie odrzuci. No chyba, że komuś znowu pomylą się przyciski i przypadkiem wrócimy do punktu wyjścia. Oby nie. Profesor Wiącek podkreślał po wyborze, że z wielkim szacunkiem trzeba podejść do czwartkowej decyzji posłów i zgadzam się z panem profesorem, bo doszliśmy już w debacie publicznej do tego smutnego momentu, gdzie należy celebrować każdą chwilę, w której akurat cały Sejm się w czymś zgadza, a posłowie na chwilę przestają się obrzucać błotem. Prawo i Sprawiedliwość jest tak bardzo przyjazne obywatelom, że niedługo każdej grupie zawodowej potrzebny będzie rzecznik obrony praw. Na czele tego peletonu potrzebujących są od lat przedsiębiorcy. Dojeżdżanie przez politykę kolejnych rządów i kompletny brak zrozumienia ich potrzeb. Jak powszechnie wiadomo, jeśli ktoś prowadzi firmę, to przecież potencjalny złodziej. Zamiast uczciwie pójść do pracy, to się taki gość bierze za biznesy i tylko zawraca głowę urzędnikom. Z uwagi na tę problematyczną grupę zawodową, rząd od lat realizuje kompleksowy program zaradczy. Jest to chyba jedyny spójny program rządowy kontynuowany przez wszystkie rządy po 1989 roku. Program Złodziej Plus, czyli szereg rozwiązań przeznaczonych do kompleksowego odstraszania biznesu z terenu naszego kraju. W pakiecie znajdziemy ustawy wprowadzane z dnia na dzień bez konsultacji, ciągłe zmiany prawa podatkowego, brak rzetelnej informacji na temat praw i obowiązków przedsiębiorcy oraz
regularne dowalanie podatkami, daninami, składkami i innymi cholernymi opłatami. Dodatkowo w ramach tarczy antyprzedsiębiorczej rządzący serwują bieżącą zmianę interpretacji prawa podatkowego, kilkumiesięczne kontrole w miejscu prowadzenia działalności, czy też maksymalne wydłużenie terminów oczekiwania na decyzje administracyjne. No więc nic dziwnego, że przez te wszystkie lata starań i konsekwentnej polityki wypracowaliśmy sobie drugie miejsce w rankingu najgorszych krajów Europy dla prowadzenia biznesu. Jak wynika z raportu TMF Group Global Business Complexity Index 2021, prowadzenie firmy tylko we Francji jest trudniejsze niż u nas. Mało tego, na świecie zajmujemy 10. miejsce. Jestem pewien, że jeszcze kilka lat intensywnych działań ministrów Ziobry, Sasina czy Dworczyka, a pierwsze miejsce będzie absolutnie w zasięgu ręki. Może właśnie ten klimat daje nam szansę na poprawę w innej kwestii, kiedyś bezpośrednio związanej z prowadzeniem firmy, choć dziś też są tacy, którzy idą tą drogą, niestety. Z najnowszego raportu Transparency International wynika, że co najmniej 10% Polaków przyznaje się do dania łapówki w ciągu minionego roku, aby załatwić sprawę w szeroko pojętym sektorze usług publicznych. Tak na marginesie to zastanawiam się, kto i po co przyznaje się w badaniu do dania łapówki. Nie wiem. A może to ci, którzy już siedzą. Nieważne. Wynik ten jest znacznie wyższy niż jeszcze 5 lat temu. Polska znów bryluje w czołówce europejskich rankingów, będąc na 7. miejscu wśród krajów Unii Europejskiej, czyli tylko 6 krajów jest bardziej łapówkarskich od nas. Z tym rzeczy, aby na pewno, może ktoś dał pod stołem ludziom Transparency International, żebyśmy źle wypadli w tym rankingu? No właśnie, to jest po prostu pewnie kolejny spisek lewackiej Europy przeciwko Polsce, rządzonej przez Zjednoczoną Prawicę. Podłe to jest. Może pamiętacie jeszcze, że w 2019 roku Sejm na mocy specustawy autorstwa posłów PiS przekazał tereny na Westerplatte spod władzy miasta Gdańska na rzecz Muzeum II Wojny Światowej. PiS nie podobała się widocznie narracja historyczna utrzymywana przez miasto Gdańsk. Rządzący chcieli do tego historycznego miejsca dosypać trochę swojej alternatywnej wersji historii. Wraz z tymi zmianami zachodzą jednak kolejne, gdyż Muzeum II Wojny Światowej ma wkrótce wybudować na przejętym terenie Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. Jak donosi portal trójmiasto.pl, zamierzenia wychodzą daleko poza muzeum i cała inwestycja zaczyna pachnieć standardową patodeweloperską komerchą. Na terenach Westerplatte planowany jest płatny parking na 180 samochodów i miejsca postojowe dla 20 autokarów. Niewykluczone, że będzie ku temu konieczna ulubiona w obozie władzy wycinka ogromnej ilości drzew na półwyspie. Nie samym parkingiem człowiek żyje, dlatego też powstanie również punkt obsługi turystów, ale taki, który chyba chce obsługiwać wszystkich turystów w Trójmieście naraz, bo jego powierzchnia to 800 m². Na zewnątrz walnąłbym jeszcze spory betonowy plac bez żadnej zieleni. W zabudowaniach mają się też znaleźć restauracja, biura, taras i 5 apartamentów. Jeden ma mieć 65 m² powierzchni, a pozostałe 4 łącznie 120 m². Te ostatnie elementy inwestycji to może specjalnie dla prezesa Obajtka, żeby miał co kupować? Wiem, pałace to nie są tylko jakieś klity, ale za to miejsce prestiżowe. Orłoś, zostaw Obajtka, stara się przecież. Siedź pan cicho, bo wywalę z roboty, a w TVP nie wiem, czy z takim nazwiskiem przyjmą. A propos nazwiska, Antoś Orłoś dziś przygotował dla was coś całkiem nowego. Specjalnie używam tego słowa, zaraz się przekonacie, o co chodzi. To będzie nowa porcja muzyki. Antosiu, prosimy bardzo. Witam. Dziś w dziale muzycznym taki utwór, co ma taki refren, Państwo zresztą posłuchają. To nieważne, że jesteś gdzieś, to nieważne, że nic nie zgadza się, to nieważne, że tęsknię znów, ponad czasem magia dzieje się. Ja bym chciał, żebyście Państwo przesłuchali ten utwór i odpowiedzieli sobie, mi i autorom na pytanie, czy w tym refrenie to tak naprawdę chodzi o to, że to jest ważne, mimo że śpiewają, że nieważne, czy serio to jest nieważne, bo ja na przykład nie wiem. Przed Państwem Kasia Nowa i Krzysztof Jaryczewski z oddziału zamkniętego w utworze Magia. To nieważne, że jesteś gdzieś. To nieważne, że nic nie zgadza się.
związku z moją sytuacją wyjazdową Antek czasami przejmuje obowiązki. Dziękujemy swoją drogą za ciepłe komentarze, bardzo Wam dziękujemy. I w najbliższy czwartek ponownie on poprowadzi WTS, a poza tym we wtorek przedstawi lżejszą odmianę WTS-u, czyli WTS BIS. A ja tylko jeszcze nieśmiało przypominam o subach na YouTubie, obserwowaniu na Facebooku oraz patronowaniu na Patronite. Pozdrawiam serdecznie ze słonecznej Hiszpanii. Ciemno się chyba zrobiło prawie, ale jeszcze coś widać, mam nadzieję. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć, adios.